Przemoc rozumiana jest jako akt godzący w wolność osobistą jednostki i zmuszający ją do zachowań niezgodnych z własną wolą. Przenosi się ona także na grunt rodzinny i jest w nim często spotykanym zjawiskiem, niezależnym od kultury, wyznania, środowiska, wykształcenia, poziomu intelektualnego czy przynależności do grupy społecznej. Doświadczenie przemocy jest jednym z największych zagrożeń rozwoju i bezpieczeństwa dziecka. Konsekwencje przemocy wobec dzieci mogą być drastyczne i trwałe, zarówno fizyczne, takie jak obrażenia, skaleczenia, złamania, a nawet śmierć, jak i psychiczne, agresja, problemy ze zdrowiem psychicznym, niska samoocena, zaburzenia emocjonalne i poznawcze. Przemoc ze strony osób najbliższych, czyli np. rodziców, zaburza więź dziecka z rodzicami, podstawową i najważniejszą relację w jego życiu, co bezpośrednio wpływa na poczucie bezpieczeństwa dziecka oraz jego umiejętność nawiązywania dobrych relacji z innymi ludźmi. Doświadczanie przemocy przez osoby najmłodsze, przez dzieci, może nawet prowadzić do nieprawidłowego rozwoju lub zmian w mózgu, co znacząco zaburza ich prawidłowy rozwój w obszarze społecznym, emocjonalnym i poznawczym. Przemoc fizyczna jest najbardziej powszechna w postaci kar fizycznych. Pomimo wprowadzenia prawnego zakazu ich stosowania oraz udowodnionych naukowo negatywnych konsekwencji kar fizycznych, połowa dorosłych Polaków uznaje je za usprawiedliwione metody wychowawcze. Przemoc psychiczna wobec dzieci jest natomiast bardziej subtelną formą przemocy. Przez to trudniej jest ją zidentyfikować, zarówno ofiarom, jak i osobom trzecim. Niemniej takie zachowania jak z jednej strony zastraszanie, wyzywanie, wyśmiewanie, a z drugiej izolowanie i zaniedbywanie emocjonalne mają również bardzo poważne konsekwencje dla rozwoju dziecka. Z raportu Dzieci się liczą z 2017 roku opublikowanego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę wynika, że co piąte dziecko doświadczyło przemocy fizycznej ze strony znajomej osoby dorosłej. Według badań przeprowadzonych wśród dorosłych Polaków niemal co druga osoba zna osobiście rodziny, w których dochodzi do przemocy wobec dzieci. 26% osób zna rodziny, w których dochodzi do przemocy psychicznej wobec dzieci, a ponad 25% rodziny, w których stosuje się przemoc fizyczną. W przypadku nastolatków 1/3 zna co najmniej jednego rówieśnika ze swojego otoczenia, który doświadcza jakiejś formy przemocy w rodzinie. Niemal co druga osoba, 46%, uważa, że prawie wszyscy lub więcej niż połowa jej rówieśników doświadcza przynajmniej jednego rodzaju przejawu przemocy fizycznej, a niemal co czwarty rówieśnik przemocy psychicznej. Stosowanie przemocy wobec dzieci, szczególnie przez bliskie im osoby, może prowadzić do konsekwencji bezpośrednich, takich jak obrażenia fizyczne, czy nawet śmierć, ale też do poważnych zaburzeń rozwoju psychicznego i społecznego dzieci. Badania UNICEF i WHO wykazały, że doświadczenie krzywdzenia w dzieciństwie jest powiązane ze zwiększonym ryzykiem bycia ofiarą lub sprawcą przemocy, z depresją, lękami, próbami samobójczymi oraz podejmowaniem ryzykownych zachowań w późniejszym życiu, np. uzależnień czy ryzykownych zachowań seksualnych. Na podstawie danych, w których w sumie wzięło udział ponad 160 000 dzieci, wykazano związek stosowania klapsów z podwyższonym ryzykiem wystąpienia aż 13 z 17 badanych negatywnych konsekwencji. Są to konsekwencje występujące jeszcze w dzieciństwie, takie jak agresja, zachowania antyspołeczne, niska internalizacja moralna, problemy ze zdrowiem psychicznym, zaburzenia relacji rodzica z dzieckiem, zaburzenia zdolności poznawczych, a także niska samoocena. Natomiast w dorosłym życiu konsekwencjami są również problemy ze zdrowiem psychicznym czy zachowania antyspołeczne. Należy tutaj podkreślić, że długofalowe konsekwencje stosowania przemocy wobec dzieci obserwuje się już na poziomie biologicznym, czyli zmian w budowie mózgu. Na podstawie analiz skanów mózgów, które doświadczyły lub nie doświadczyły przemocy w dzieciństwie, stwierdzono, że w mózgach osób bitych są znaczące ubytki komórek istoty szarej, która odpowiada za budowanie kory mózgowej.
szczególnie w obszarze odpowiedzialnym za pamięć oraz kontrolę poznawczą. Wyjaśnia to, dlaczego dzieci doświadczające przemocy mają problemy z nauką lub stają się bardziej agresywne lub przeciwnie, bardzo uległe, zwłaszcza w sytuacjach stresowych. Warto przy tym zaznaczyć, że nie ma żadnych dowodów na korzyści z klapsów, czyli poprawę zachowania dziecka. Stosowanie klapsów jako metody wychowawczej przez rodziców ma dla dzieci negatywne konsekwencje. Należy także pamiętać, że kwestia stosowania czy doświadczania przemocy nie jest kwestią marginesu społecznego. Może być na nią narażony każdy, niestety. Z moich doświadczeń wynika, że nie ma znaczenia, czy dziecko uczęszcza do szkoły prywatnej czy państwowej, ogólnodostępnej czy specjalnej. Zjawisko przemocy może dziać się wszędzie. Każdy, niezależnie od jego pochodzenia, statusu materialnego, wykształcenia, wieku, płci, może w pewnym momencie swojego życia doznać przemocy. Nigdy nie jesteśmy na to gotowi, nigdy nie jesteśmy na to przygotowani. Jest to sytuacja kryzysu, a więc potrzebujemy w niej doświadczyć wsparcia. Aby je uzyskać, należy podjąć decyzję, między innymi o chęci rozmowy na trudny temat. Praca z dzieckiem doznającym przemocy skupia się przede wszystkim na budowaniu poczucia bezpieczeństwa, emocjonalnym wsparciu i umożliwieniu przeżywania emocji, zwolnieniu z poczucia odpowiedzialności i winy za sytuację, w której się dziecko znalazło, a także psychoedukacji. Niezbędne jest także zaangażowanie i wspieranie tzw. bezpiecznych, bliskich dorosłych w proces wspierania dziecka. Konieczna też jest współpraca z zespołami interdyscyplinarnymi oraz ze szkołą. Jedynie kompleksowe działania osób zaangażowanych w sprawę dają szansę na poprawę sytuacji dziecka. Zdaję sobie sprawę, że nie każdy człowiek ma wiedzę czy umiejętności, aby będąc świadkiem przemocy, mieć możliwość podjęcia działania. Dlatego bardzo ważna jest coroczna akcja pod nazwą 19 dni przeciwko przemocy, dzięki której możliwe jest uświadamianie społeczeństwa o szkodliwości zjawiska przemocy, sposobach reagowania na przemoc, możliwości uzyskania wsparcia czy wskazania konkretnych miejsc pomocowych. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna nie jest niestety zawsze dostępna w każdej placówce lub jest dostępna w ograniczonym zakresie. Nasza poradnia współpracuje z placówkami edukacyjnymi Towarzystwa Edukacyjnego Wizja. W skład naszego zespołu wchodzą psycholodzy, pedagodzy, fizjoterapeuci, terapeuci integracji sensorycznej, logopedzi czy trenerzy umiejętności społecznych, którzy poprzez stały kontakt z dyrekcją szkół, nauczycielami, dziećmi i ich opiekunami mają możliwość regularnych obserwacji, rozmów oraz interwencji i szybkiej reakcji na pojawiające się sytuacje. Prowadzimy i zapraszamy także na konsultacje dzieci, młodzież i ich rodziców, opiekunów prawnych z całego województwa, a w razie potrzeby także z całej Polski. Jesteśmy otwarci także w dobie pandemii. Oferujemy spotkania tradycyjne, jak i online. W dniach od 1 do 19 listopada uruchamiamy dla Państwa bezpłatne konsultacje telefoniczne pod numerem 722 303 733. Numer czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18. Zachęcamy do kontaktu z nami zarówno telefonicznego, jak i mailowego oraz do odwiedzenia naszej strony internetowej oraz Facebooka.